To może ja zacznę. Cześć, witajcie na kanale Kolba TV, jest ze mną Bartek. Marcin. Dzisiaj zajmiemy się marką Vortex, a konkretnie częścią odzieżową oferty, bo Vortex to nie tylko optyka. Zapraszamy. Zapraszamy. Marcin, jak już pewnie większość naszych widzów zauważyło, to na większości z filmów masz coś na sobie Vortexa, czyli jesteś użytkownikiem tej odzieży. Pytanie, używasz też sprzętu optycznego? Używam lornetek. Lornetek. Chodzę sobie gdzieś tam po lesie, pobuszować, pobushcraftować, też zawsze warto zobaczyć gdzieś jakąś zwierzynę, zaobserwować coś. Bardzo jestem fanem lornetek. No ja wybrałem monokular akurat solo. Bardzo fajnie mi się sprawdza, szczególnie na jakichś takich wyjazdach no, typowo turystycznych. Mam plecak, zaczepiony monokular na szelce. Powiem tak, jak o nim pamiętam, bo zazwyczaj zapomnę, to zawsze sobie coś tam podejrzę. Zresztą nie tylko ja, ale też osoby mi towarzyszące, najczęściej rodzina, syn. Fajna sprawa. Od jakiegoś czasu Vortex wprowadził do swojej oferty ubrania. Na początku to było kilka koszulek, ale z czasem ta oferta urosła do naprawdę, można powiedzieć, sporej oferty sklepu odzieżowego. Tak, myślę, że tak i te kolekcje też się zmieniają. Z każdym rokiem coś tam dochodzi, coś jest wycofywane. Co znajdziemy w tej ofercie? Może zaczniemy od czapek. Od czapek i to bo mamy właśnie takie czapki, powiedzmy zimowe, jesienne. Mamy czapki, to zdaje się jest czapka, która w tej chwili się nazywa full cap, czyli ma taki prawie full cap, dlatego że powinien ten daszek być prosty. Mamy także baseballówka czapki, tak zwana, nie? To jest czapka typu tracker. Wiesz, czym się różni czapka baseballowa od czapki typu tracker? To masz baseballówkę. Aha, okej. I ona jest cała pełna. To tego nie wiedziałem. Ma siatkę z tyłu. Taki niuans. A siateczka znowu lepsza wentylacja. Dokładnie tak, kilka godzin w samochodzie, prawda, za szoferką w ciepłym amerykańskim klimacie gdzieś tam na pustyni Nevada. No wiadomo, lepiej czapeczka. Czyli możemy powiedzieć, że na każde warunki, na każdą pogodę, na każdą porę roku znajdziemy czapkę dla siebie tutaj. Tak, jeżeli potrzebujesz czapkę, jeżeli lubisz nosić czapki, to jak najbardziej wzorów jest cała masa. Też jak patrzymy na przykład na tą pierwszą czapkę, taka typowo myśliwska, bo mamy motyw jakiegoś tam poroża, ja też mam t-shirta takiego, tutaj też mamy taki t-shirt. Tak. Wiadomo, no, Vortex w Stanach stricte wiąże się z myślistwem. Oni mają tą swoją serię też taktyczną oczywiście, no ale przede wszystkim Vortex to myślistwo i to też się właśnie odznacza na ubraniach. Tu mamy tutaj zwierzęcy motyw, na mojej koszulce zresztą też jest. Pokażemy tutaj właśnie tą bluzę, ona ma piękne takie poroże nadrukowane. Lubię ten wzór. Tak, i tutaj taki nowoczesny wzór, także jelonka na przykład. To oczywiście, te wszystkie rzeczy oczywiście są dostępne już. Ja też mam taką właśnie myśliwską dzisiaj bardziej. Tak, też jest motyw myśliwski, bo mi na przykład tą bluzę się świetnie nosi. Także... To jest bluza, której normalnie pracowałem, jak widzisz, nawet się nie zmechaciła, ma nie wiem, ponad rok. A ja to jest całkiem okej. Wygoda, ciepło i wiesz, naprawdę spoko, nie? Ja tą bluzę, że tak powiem, wyhaczyłem właśnie dla siebie z uwagi na to, że bardzo fajnie się prezentuje, dobrze się w niej czuję. Ostatnio także nagrywamy jakieś zabawne materiały na coraz bardziej popularnego TikToka, więc to też trzeba móc wyglądać dobrze. Dokładnie. A Vortex ma taką linię, że te ciuchy nie są bardzo oficjalne, to jest linia luźna, można powiedzieć, luźnej odzieży, bardziej młodzieżowej, aczkolwiek znajdziemy też na przykład w ofercie koszulę tradycyjną, taką flanelową. Koszule flanelowe. My takie koszule na przykład mieliśmy ostatnio, znaczy już ostatnio w zeszłym roku na pewno nie, ale jakiś czas temu na targach, nie w tym kolorze, tylko czerwone. Świetnie się sprawdzają, są wygodne, miękkie, bardzo przyjemny materiał. No klasyka takiego outdooru tak naprawdę, koszula flanelowa. Dokładnie, no u nas na przykład jak się mówi, jak co ubrać na grzyby, nie? To przede wszystkim gumiuki i koszula flanelowa. Jest dość szeroka, powiedzmy, taka gama w różne gusta trafiające. A co ważne, są to rzeczy dobre gatunkowo. Tak. To jest też bardzo istotne. Poprzednią czapkę taką zimową to też 2 lata nosiłem, zanim się tam gdzieś zmechaciła, czyli 2 zimy przeżyła i tam jeszcze jesienie, wiosny i tak dalej. No w zasadzie ciągłego użytkowania można powiedzieć, bo ty w zasadzie codziennie jesteś gdzieś w terenie. No, dokładnie tak. No,
głową się najszybciej traci ciepło, z tego co słyszałem. No ponad 70%. 70%. Co jeżeli chodzi o materiały? Materiały są również różne, w zależności od tego, co wybierze. Może to być 100% bawełny, na przykład jeżeli chodzi o t-shirty. Są też materiały syntetyczne. Część t-shirtów też masz 52% koton i 48% Wiadomo, polimer. tutaj są różne domieszki. Ale to zawsze jest podane. Na naszej stronie jest informacja podana, jaka domieszka jest w danym ubraniu. Także bez problemu można dobrać, jeżeli ktoś ma na przykład alergię na jakieś tkaniny, to Jasne. można sobie to sprawdzić. Zapraszamy Was w takim razie do naszego sklepu, do obejrzenia tych ubrań, a my jeszcze z tego, co tutaj mamy, zaprezentujemy tak na szybko, jak wyglądamy w tych ubraniach. Dokładnie tak. Może jeszcze wspomnijmy o jednej rzeczy, że to jest rozmiarówka amerykańska. Trochę większa od europejskiej, Ty mogłeś to przetestować na sobie, powiedz mi, jaki normalnie nosisz rozmiar? No ja noszę 2X. Ogólnie rzecz biorąc zakładamy, że te rozmiary są nieco większe. Na przykład LK będzie zbliżona do XL-ki, XL do 2XL. Jest jeszcze tak, że to są po prostu też takie, tak jak mówiłeś, ciuchy luźne i jak one tam nie muszą być idealnie dopasowane. To nie jest jakiś tam strój na rower na przykład, taki trykot. One mogą być, tak to się mówi teraz, nie wiem czy to jeszcze jest w ogóle trendy fashion, jak się to mówi, oversized. Tak? Oversized. Oversized. Tak, poza tym jest na przykład czasem pod taką bluzę możesz założyć jakąś inną bluzę, jak jest zimno, na taką cebulę, jak się ubierasz na przykład w teren. Powiem Ci, polar dobry i na przykład taka bluza, no to przy temperaturze powiedzmy 10 minut, może nie minus 10, a 10 stopni to jest wręcz aż za ciepło. No, dokładnie. To co, pokazujemy ciuszki, nie? Pokazujemy. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy Wam za obejrzenie naszego odcinka. Zapraszamy Was na zakupy w sklepie kolba.pl, jeżeli chodzi o markowe ubrania Vortex. Jeżeli Wam się podobał film, oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał. Walnijcie w dzwon. Odwiedźcie nas na TikToku, Instagramie i Facebooku. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście możecie je zadać w komentarzu pod filmem. A tymczasem dziękujemy Wam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć!